Witam w kolejnym odcinku. Niedziela 3 listopada. Temperatura około -2 stopni, czyli chyba pierwszy tej jesieni wyjazd przy temperaturze ujemnej. Dzisiaj słoneczko, godzina około 8 rano. Witam Was z Głogowa i wybieram się na pobliskie wzgórza dalkowskie. Będziemy dzisiaj testować Monstera w jego naturalnym środowisku, do którego go stworzyłem. Trasa na około 70 km, no bo jest chłodno, też jeszcze za dużo nie jeździłem, chcę go potestować. Także zapraszam do oglądania i życzę miłego dnia. I zjechałem z drogi na Nową Sól, a teraz kieruję się na Żukowice i bardziej w stronę tych wzgórz dalkowskich właśnie. Jak widać, moja ulubiona część dolnośląskich dróg bardzo szybko mnie dopadła. A tam jeszcze zabudowania z Żukowic. Jeśli dobrze pamiętam, to ta wioska jest w części opuszczona, a jest to spowodowane tym, że jest bardzo blisko huty, no i przez skażenie, które w przeszłości huta wytwarzała, ludzie musieli się z tym powyprowadzać. W ogóle tutaj kilka wiosek dookoła huty zostało wysiedlonych. A tutaj kilka kilometrów od miejscowości Kłoda, w której się znajduje wspominana wcześniej huta. No ona się ciągnie na kilka dobrych kilometrów z tego co wiem. A tam jeszcze jakieś fajne mgły w oddali. A tutaj już wzgórza dalkowskie przede mną. A teraz jakiś pierwszy podjaździk. Nie wiem ile on ma, ale widać, że na jakieś wzgórza się zbliża do górki, doliny, góra dołu cały czas teraz jadę, także będzie fajnie, ciekawie, coś co lubię. A tu jeszcze zjechałem przed samym Dalkowem sobie na jakieś pole. No jest listopad, a tu pięknie kwitną słoneczniki i monsterek sobie wśród nich leży. A tak to wygląda z perspektywy drogi. Tutaj dotarłem do takiej mapy atrakcji turystycznych wzgórz dalkowskich. Jeszcze mnie przywitał taki kiciek. Także kieruję się teraz już na wzgórze. I tutaj już mamy te wzgórza dalkowskie. No one nie są jakieś imponujące, bo to też nie jest jakoś nie wiadomo jak blisko gór. I też jakiś pierwszy taki, no w sumie może nie pierwszy, ale taki tutaj offroadowy odcinek zaraz za Dalkowem. No w tym Dalkowie to w sumie jest tylko pałac. Co prawda on jest ogromny, ja tam za dużo z niego nie nakręciłem, no bo tam ludzie też teraz mieszkają, to nie chcę kręcić.
I tam była jakaś rekonstrukcja kościoła ewangelickiego. I w końcu jakieś wyzwanie dla monsterka. Tutaj jakiś szlak Nordic Walking. Wydaje mi się, że to jest na górę Świętej Anny, na takiej kapliczki. Także w końcu można go trochę potestować. Jeszcze jakiś wiatrołom. A tutaj całkiem fajny podjazd po ścieżce. Jest klimacik, tą jesienią nie da się ukryć. No i udało się pierwszy cel tutaj na wzgórzach zdobyć, Górę Świętej Anny. Tutaj jeszcze taki pomnik i kościółek. A samo podejście, podjechać dałem radę dosyć sporo, ale później no to już musiałem prowadzić. Na kamerce pewnie aż tego tak nie widać, ale to jest jakaś masakra. I kolejny kawałek asfaltu. Tutaj w tych okolicach asfalty są dosyć dobre. Teraz nie wiem, czy nie jadę na wąwozy Annobrzeskie. Tutaj spotkałem przy Górze Świętej Anny dwóch rowerzystów. Oczywiście na rowerach MTB, no bo na gravelach nie wiem. I po około kilometrze skończył mi się asfalcik, a trafił się całkiem fajny suterek. Takich podjazdów to ja na rowerze jeszcze nie robiłem. A tutaj jeszcze taka ściana. No w telefonie to na pewno nie będzie tego tak widać. Sprawdzę to później gdzieś na komucie Strawy, powiem wam jakie to było nachylenie. Czyli musiałem podjeżdżać po jednym z wąwozów. Zaraz wam pokażę. To znaczy podjeżdżać, no to połowę musiałem podejść. Tak zwany po angielsku hike bike. Bo tu jest jakieś, ja nie wiem co. No ale po to sobie zrobiłem w końcu tego monstera. Ale taki wyrąbany po 30 km to jeszcze chyba nigdy nie byłem. Tutaj sobie zrobię herbatkę. Mam taki kuchenkę małą turystyczną na denaturacie, będę ją robił. Tą herbatkę. No i spróbuję jechać dalej. Jeszcze 4 dychy mi zostało, nawet w połowie trasy nie jestem. A tutaj jeszcze monsterek, jak on się dzisiaj prezentuje. No to jeszcze sobie trochę podmalowałem z tyłu torebkę pod kolory. No to wypiłem sobie, zjadłem i czas ruszać dalej, bo jakby nie patrzeć, jeszcze 40 km przede mną. I za wioską Zimna Brzeźnica, gdzie były ruiny tej wieży kościelnej. Zjeżdżam sobie na drogę polną. No po wiosce zjeżdżałem dość sporo w dół przy dużej prędkości, więc domyślam się, że niedługo będę musiał to nadrobić jadąc w górę, bo będę wracał na wzgórze Dalkowskie, które są tam. Kolejny trudny odcinek i test dla monsterka po piachu. I po tym dość trudnym odcinku polnym czas wracać na drugą stronę drogi S3.
Asfalciki oczywiście top. A ja będę gdzieś tam w te górki wjeżdżał. To jest chyba największa wyrypa w tym roku. Niektóre dojazdy pożarowe to są mega rozkopane. Strasznie ciężko tam się jedzie. Nawet na niskich przełożeniach, no ale też się trafiają takie jak ten, które są w bardzo dobrym stanie. Jest trochę kamieni, ale ogólnie bardzo fajnie się tu jeździ. Tak jak mówiłem, trafiają się też dobre drogi, a tak jak widać na załączonym obrazku, trafiają się też premiumiki, z których cieszą się nawet kamienie. Także muszę sobie przeeksplorować więcej te dalkowskie wzgórza. No i tu na pewno jakieś fajne traski by się udało znaleźć. Za długo to tym premiumem dzisiaj nie pojechałem, bo dzisiaj chcę sobie zdobyć tutaj najwyższe szczyty, więc skręciłem w boczną dróżkę. No i tutaj całkiem niezły podjazd, jeszcze tutaj piasek się zaczyna. Zobaczymy, czy nie będzie musiał pchać czas. No i tak właśnie sobie wjechałem na górę Jana, 228 metrów. Fajnie wspominałem, jeszcze dzisiaj zaszły dwie poważne zmiany w rowerze. W Monsterze Ludowi Skogar jest inne tylne koło, no bo z tamtym jakieś problemy mam. I tu mam kance dwukomorowego. Taki fajny stożek, nie wiem czy z przodu też podobnego nie założę, bo ładnie to wygląda, a koło kosztuje 60 zł. No i mam wolnobieg zamiast kasety 6-biegowy niestety 14,28 i z przodu nowa korba, bo w tamtej się okazało, że jeden z zębów na dużej tarczy się wygiął. Tutaj gdzieś zdjęcie zamieszczę u góry. I tutaj mamy przełożenia 36,22, czyli najniższe przełożenie 22,28. No tutaj po górkach to w miarę daje radę. Chciałbym sobie później zainstalować, jak zużyję chyba ten wolnobieg, bo szkoda go wymieniać, on jest prawie nowy. Ja go miałem w takim rowerze, na którym prawie nie jeździłem. Chciałbym wymienić go na wolnobieg z największą zębatką 32, no to już by była naprawdę mocna podjazdówka. 32 z tyłu, 22 z przodu. I z tej góry Jana miałem całkiem fajny zjazd. Tam prawie kilometr sobie zjechałem w sumie, więc też sporo nadrobiłem. Odpocząłem przy tym, że nie trzeba było pedałować, ale też zrozumiałem, po co w rowerach MTB dropper. Nie ukrywam, żeby mi się to przydał, że to jednak stać na tych pedałach i to jak trochę podnosić po wybojach w zjeździe, no to jest jednak mało wygodne, a taki dropper na pewno pomaga, ale tutaj raczej go nie będę montował, bo on jest pewnie więcej wart niż cała ta moja sieć. Oj, komód. No fajna ta ścieżka, tylko taka trochę za stroma, nie? To jest niby Nordic Walking. W coś wątpię, żebym tu podjeżdżał, raczej będzie hejka bike. I po tym hejka bike'u na szczęście całkiem niezła ścieżka. No tutaj jeszcze ze 3-4 km zostanę po tych wzgórzach dalkowskich, a później już mi zostanie powrót długo. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tę dobrą ścieżkę. Teraz jestem za dość długim podjazdem, teraz sobie wjechałem na jakieś wypłaszczenie. Niektóre podjazdy to są naprawdę niezłe. No ale spoko, chciałem sobie też takiego troszkę poćwiczyć. Ale będę wyrypany po tym, co jeździ jak nie. Teraz chyba powinienem się znajdować
na najwyższym szczycie wzgórz Talkowskich. No jak widać, tu jest 217 metrów, więc no widoków nie ma, bo wiadomo, drzewa normalnie sobie mogą tu rosnąć, ale dojazd tutaj jest naprawdę męczący. Już niedużo kilometrów mi tutaj, ile mi zostało? 2,5 kilometra mi zostało do miejscowości gdzieś w Dolince, także z przyjemnością tam dzisiaj akurat pojadę, bo się mega wymęczyłem, a jeszcze i tak 28 km mam do samochodu. Tutaj człowiek z górki jedzie, a ten piasek by jednak mocno spowalnia. Jeszcze rzuca na boki. No nic, już wyjeżdżam powoli z Talkowskich wzgórz, także myślę, że to był świetny test dla tej nowej mojej konstrukcji. Bardzo ciężki teren miejscami, rower się spisał. No w niektórych miejscach to po prostu się nie dało podjechać, myślę, na żadnym rowerze. No wiadomo, jakieś tam fule tego by się lepiej pewnie spisały, ale tak za groszowe pieniądze to jestem zadowolony z tego projektu. Ja rozumiem piach piachem, ale no to już jest po prostu przegięcie pały, że tak powiem. I mamy pierwszy od dłuższego czasu asfalcik, oczywiście wielka, tam po lewej stronie było widać butę, także też się powoli zbliżam pewnie do Głogowa, no tutaj mi pokazuje komut 26 km, bo tu też nie jadę prosto na drogę. I też nieco wielkopolskich klimatów, wyjeżdżam z Gostynia. Oczywiście to jest jakiś Gostyń Głogowski, tutaj nie ten za Lesznem, a nie wiem, czy też jeszcze przez Śremnie będę przejeżdżał. Podjazd po bruku, ciężki mega, ale opłacało się. Tutaj jak na te strony, to ładne widoczki całkiem tam. Takie góreczki, fotele, tu futerek dobry się nagle zrobi. 1,5 kilometra niby czymś takim mam jechać, jak tak będzie cały czas, to się tam dalej widać jakieś szyby. Tak gdzieś koło Polkowic, wylądu do Polkowic, ale to jest ten przez trójce, który się pojawił w pierwszym silniku. Przede mną jest galeria drogowa, czyli jakimiś pełnymi drogami tutaj dojechałem, tutaj nie jechałem. Muzyka niezła, jak już to powtarzam któryś raz, ale to w samochodzie nakręcę podsumowanie. To czas na podsumowanie, już jestem w samochodzie, niezły fryz widzę.
Tak, rano mróz -2. Pierwszy raz chyba w tej jesieni jechałem przy mrozie. Później zrobiło się cieplej, całkiem fajnie, przyjemnie. Też się zastanawiałem, czy nie zdejmować jakichś tam ubrań. No ale w końcu się zdecydowałem, że jadę tak jak jestem ubrany i tyle. Na wzgórzach dalkowskich dużo wyzwań, niektóre podjazdy mega ciężkie, niektóre to wręcz niemożliwe, szczególnie tam przy jarach dalkowskich, jeśli dobrze pamiętam. W Jakubowie bardzo fajne ruiny pałacu, kościół i coś tam jeszcze było, chyba nie, ale ogólnie kilka ciekawych też zabytków po drodze. Jeśli chodzi o rower, to jestem zadowolony z tego, jak się spisał, nie oczekiwałem raczej niczego więcej. Z tych manetek Barkonów od Santura też jestem zadowolony. Myślałem, że to będzie większy problem z przerzucaniem, ale jednak idzie się do tego przyzwyczaić. Muszę jednak je troszkę podregulować, bo tam nie do końca to jeszcze tak działa, jakbym chciał. W sensie nie zrzuca mi z dużej korby na mniejszą dokładnie tak szybko, jakbym chciał tego, i też czasami jeszcze nie wchodzi najcięższa przerzutka z tyłu. No ale to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.